Witajcie, tutaj Gosia Twardo ze slowlifeblog.pl. Dzisiaj opowiem o metodzie odwracania własnej przestrzeni zewnętrznej proponowanej przez Marie Kondo. To jest druga część nagrania. Wcześniej mówiłam o 5 najciekawszych metodach, z jakimi ja się spotkałam, a dzisiejsze nagranie będzie poświęcone właśnie metodzie proponowanej przez Marie Kondo. Zapraszam. Książkę Magia sprzątania, bo właśnie w tej książce Marie Kondo opisała metodę, którą właśnie proponuję. Przeczytałam ponad 2 lata temu i od tego zaczęła się moja przygoda z odgracaniem i porządkowaniem mojej przestrzeni zewnętrznej. Celem metody, o której dzisiaj będę opowiadała, jest takie uporządkowanie swojej przestrzeni zewnętrznej, aby bałagan nie powracał. I są 2 takie założenia, które trzeba zastosować, żeby właśnie ten cel osiągnąć. I pierwsze założenie to jest takie, że najpierw pozbywamy się wszystkich rzeczy, których powinniśmy się pozbyć, a dopiero później odkładamy na miejsce te, które mają z nami pozostać. Tutaj autorka mówi o tym, że te rzeczy, które z nami zostają, dostają jakby swój dom. No i właśnie te 2 założenia, jeżeli się do tego właśnie ściśle zastosujemy, powodują, że ten bałagan nie będzie nawracał, a jedyną czynnością, jaką trzeba będzie regularnie co jakiś czas powtarzać, no to ścieranie kurzu, przecieranie na mokro, sprzątanie kuchni i łazienki. I kolejna rzecz, nad którą warto się zastanowić, zanim zabierzemy się właśnie za porządki, to jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Zastanówmy się, jak to pomieszczenie czy mieszkanie ma wyglądać po tym, jak zakończymy proces sprzątania, jak chcemy się w nim czuć, co chcemy robić. Ten cel ma być bardzo taki szczegółowy i tutaj autorka podaje w swojej książce przykład kobiety, Japonki, która zajmowała małe mieszkanie, i w tej małej przestrzeni miała bardzo dużo przedmiotów. Miała bardzo dużo ubrań, te ubrania wylewały się z szafy, wisiały na karniszu, podłoga była zasłana cała czasopismami, gazetami, książkami. I żyła w takim bałaganie, chaosie. I cel, jaki sobie postanowiła, to chciała mieć wnętrze bardziej kobiece. Przez to rozumiała, że będzie w tym wnętrzu mogła relaksować się po pracy, czytać, uprawiać jogę, słuchać muzyki klasycznej. Czyli tak naprawdę chciała dokładnego przeciwieństwa tego, co miała w tej chwili. W tej metodzie sprzątamy według kategorii. Te kategorie to ubrania, książki, papiery, komono, czyli różności oraz rzeczy sentymentalne. I wszystkie rzeczy z danej kategorii przynosimy na jeden duży stos i przeglądamy. A przeglądamy pod takim kątem, czy dana rzecz daje nam radość. Sprawdzamy, czy ta rzecz nas po prostu cieszy. No i pierwszą kategorią, jaką się zajmujemy, są ubrania, ponieważ jest to kategoria najprostsza, najłatwiej będzie się z nimi rozstać. Pod żadnym pozorem nie zaczynamy na przykład od rzeczy sentymentalnych, bo jest to bardzo trudna kategoria. Z rzeczami sentymentalnymi wiąże się dużo emocji, wspomnień. I jeżeli zaczniemy właśnie od sentymentalnych, no to jest duże prawdopodobieństwo, że cały proces się nie uda, bo po prostu jest to za trudne. Zaczynamy od ubrań i potem przechodzimy przez te wszystkie kolejne kategorie. I w miarę jak nabywamy właśnie doświadczenia, to zajmujemy się tymi rzeczami najtrudniejszymi, czyli sentymentalnymi. Jeżeli chodzi o ubrania, to możemy je uporządkować na 2 sposoby. Albo wszystkie rzeczy z kategorii ubrania, do których zaliczają się również buty, torebki, paski, jakieś dodatki i tak dalej, to możemy całą tę kategorię wszystko właśnie uporządkować za jednym razem, albo też możemy zrobić sobie takie podkategorie według własnego uznania, czyli góry, czyli wszystko to, co mieści się pod pojęciem góra, czyli bluzki, koszule, żakiety, t-shirty i tak dalej. Później na przykład doły, czyli spodnie, spódnice i inne rzeczy z tej kategorii. No i później kolejne, właściwie to tutaj sami sobie ustalamy.
I jak już przejrzymy te swoje wszystkie ubrania, to autorka zachęca, żeby jak najwięcej ubrań trzymać poskładanych. Nawet wymyśliła swoją autorską metodę składania w taki sposób, żeby te ubrania można było później ustawić pionowo i jak wyciągamy szufladę, to z góry od razu widać, co w danej szufladzie jest. I to jest, ja swojej właśnie część rzeczy też mam tak poukładane i to jest bardzo dobry sposób, ponieważ właśnie po wyciągnięciu szuflady widać, co jest w szafie. Ja dzięki temu praktycznie już niczego nie szukam, bo po prostu otwieram szufladę i widzę, czy dane ubranie jest tam, gdzie powinno być, a jeżeli go nie ma, no to jest w praniu i nie ma co szukać. Niektóre rzeczy trzeba powiesić, więc tutaj autorka zachęca do tego, aby je tak wieszać, żeby one się tak wznosiły do góry. Czyli chodzi o to, żeby wszystkie ubrania, które są dłuższe, z cięższych tkanin i w ciemnych kolorach powiesić od lewej i później w miarę przesuwania się do prawej, żeby te tkaniny były właśnie lżejsze, jaśniejsze i krótsze. I wtedy uzyskamy taki efekt właśnie wznoszenia się. To ładnie wygląda w szafie. Kolejna kategoria, za którą się zabieramy, to są książki. Ja dzisiaj książki omówię bardzo tak pokrótce, dlatego że książki to jest dla mnie kategoria wyjątkowa, szczególna. Ja bardzo lubię czytać, dużo czytam i kiedyś miałam bardzo dużo książek, bo mi się wydawało, że żeby czytać te książki, to trzeba je posiadać, mieć fizycznie w domu. I tak jak mówię, miałam kiedyś bardzo dużo książek, teraz to się zmieniło, ale no, ponieważ to jest ciekawe, to opowiem o tym w innym filmie. A dzisiaj tylko powiem, że tyle, że z książkami postępujemy tak samo jak z innymi kategoriami, czyli wszystkie książki przynosimy na jeden, układamy na jednym stosie i sprawdzamy, czy dana książka nas wzbudza radość, czy nas cieszy, czy wzbudza pozytywne emocje. Głównym powodem, dla którego nie umiemy, nie rozstajemy się z książkami, jest ten, że wydaje nam się, że jeszcze daną książkę przeczytamy. W naszym życiu na wszystko jest miejsce i pora. I jeżeli danej książki nie przeczytaliśmy wtedy, kiedy ona do nas przyszła, to z dużym prawdopodobieństwem już jej nie przeczytamy. I warto się tych książek pozbyć, a lepiej skoncentrować się na tych, które przychodzą do nas teraz i teraz właśnie nas poruszają, teraz chcemy je czytać. Kolejna kategoria to papiery i jeżeli chodzi o papiery, to autorka daje taką bardzo stanowczą radę, aby pozbyć się wszystkiego, co nie mieści się w 3 kategoriach, o których za chwilę powiem. Czyli po pierwsze rzeczy, z którymi w tej chwili musimy coś zrobić, czyli jakieś pisma, dokumenty, na które musimy odpowiedzieć, rachunki, które musimy zapłacić, bądź inne dokumenty, które wymagają naszego działania. Kolejna kategoria to dokumenty, które powinniśmy przetrzymywać przez określony czas, czyli na przykład rozliczenia z Urzędem Skarbowym, polisy ubezpieczeniowe i różne inne istotne dokumenty oraz dokumenty, które powinniśmy przechowywać bezterminowo, czyli na przykład akty notarialne, nie wiem, jeszcze jakieś inne ważne rzeczy, które powinniśmy mieć. Pozostałych dokumentów możemy się spokojnie pozbyć. Ciekawą kategorią są na przykład książki, instrukcje obsługi do urządzeń. My na przykład jak przeglądaliśmy jakiś czas temu nasze papiery, to okazało się, że mamy instrukcje obsługi do urządzeń, których już dawno nie mamy w domu. Myślę, że będziecie mieli podobnie. Karty gwarancyjne do urządzeń, których też już dawno nie mieliśmy w domu. Myślę, że jeżeli chodzi o instrukcje obsługi, to tych możemy się pozbyć wszystkich, bez względu na to, czy dane urządzenie jeszcze mamy w domu, czy już nie, bo to wszystko jest w internecie. Poza tym producenci są bardzo wygodni, bo jeżeli sprzedają dane urządzenie na kilka rynków, do kilkunastu krajów, to drukują jedną instrukcję obsługi w kilkunastu językach i to zwykle są książki, które zabierają dużo miejsca, więc myślę, że spokojnie można się tego pozbyć. To wszystko jest w internecie. Szczególną właśnie kategorią, podkategorią, jeżeli chodzi o papiery, są notatki z różnych kursów. Sama tak miałam, że przez wiele lat trzymałam notatki z kursów, na których byłam bardzo dawno temu i tak naprawdę nawet jeżeli do nich zaglądałam, to i tak już nie wiedziałam, o co chodzi. Więc tutaj Marie Kondo radzi, żeby się wszystkich ich pozbyć
Ja tak też zrobiłam, a jeżeli jest jakiś kurs, na którym nam zależy, no to warto się na niego zapisać jeszcze raz, ale tym razem uzyskaną wiedzę wdrożyć w życie, no bo wiedza taka, która jest w notatkach, której nie wdrażamy w życie, ona jest bezwartościowa. Kolejna kategoria to komono, czyli tak zwane różności i to jest bardzo szeroka kategoria, tu będzie mieściło się bardzo dużo rzeczy, bo tu będą rzeczy z kuchni, z łazienki, sprzęt AGD, no wszystkie takie rzeczy, które nie zmieściły się w poprzednich kategoriach, o których mówiłam, oraz które nie są rzeczami sentymentalnymi. I tutaj myślę, że też warto dzielić to sobie na podkategorie, no bo trudno zmierzyć się z taką ilością przedmiotów od razu. To, na co bym zwróciła uwagę, to kosmetyki. Na pewno w szafce na kosmetyki macie ich bardzo dużo. Ja sama też tak kiedyś miałam i jestem przekonana, że wiele z tych rzeczy jest przeterminowanych. Bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żeby po obejrzeniu tego filmu pójść do łazienki i przejrzeć swoje kosmetyki i bezwzględnie wyrzucić to, co jest przeterminowane. Kosmetyki zawierają wiele substancji konserwujących, które są dla nas tak naprawdę szkodliwe, a przez skórę te preparaty przenikają do krwi i jeżeli on jest przeterminowany, ten kosmetyk, to on nam nie poprawia urody, a wręcz przeciwnie, bardzo nam szkodzi. I właśnie tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby tych rzeczy się pozbyć. Kolejna kategoria to rzeczy sentymentalne. Dla mnie to była bardzo trudna kategoria, bo za pierwszym razem, jak właśnie odgracałam nasze mieszkanie, to pozbyłam się bardzo mało przedmiotów z tej kategorii. To było bardzo trudne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, te przedmioty wzbudzały wspomnienia, emocje różne no i trudno było mi się ich pozbywać. W chwili obecnej, w ogóle nie mogłam sobie wyobrazić czegoś takiego, że można wyrzucać, pozbywać się zdjęć. Jakiś czas temu jednak przyjrzałam się tej kategorii tak bardziej, no i udało mi się wyrzucić sporo zdjęć. Część zdjęć, które miałam, to były zdjęcia nie moje, na których nie było ani mnie, ani nikogo z mojej najbliższej rodziny, więc te zdjęcia oddałam. Poza tym były zdjęcia, jakieś krajobrazy, jakieś widoczki, których nawet już nie pamiętałam, gdzie zrobiłam, a poza tym nie były zbyt udane, więc też ich się pozbyłam. Więc no tak, przynajmniej tyle. No więc tak by to pokrótce wyglądało. Tak jak powiedziałam, przeglądamy te swoje rzeczy według kategorii. Jeszcze z takich ciekawszych rad, jakie znalazłam w książce, to autorka radzi, aby wszystkie drobne pieniądze pozbierać z całego domu, bo często zdarza się tak, że właśnie przetrzymujemy je, przechowujemy je w różnych miejscach, a te pieniądze powinny leżeć tam, gdzie możemy z nich skorzystać, czyli w portfelu. Pieniądze to jest rodzaj energii i jeżeli są rozrzucone, rozproszone po całym domu, to ta energia też się rozprasza, więc to taka ciekawa wskazówka. Jak będziecie sprzątali tą metodą, to zauważycie taką rzecz, że o ile łatwo jest stwierdzić, co nam daje radość, co nas cieszy, o tyle trudno będzie podjąć decyzję o pozbyciu się danej rzeczy. I tutaj warto zwrócić uwagę na dwa schematy, które powstrzymują nas przed pozbywaniem się rzeczy. A te schematy to przywiązanie do przeszłości oraz lęk przed przyszłością albo mieszanka tych dwóch. Pytanie o to, co chcesz posiadać, jest tak naprawdę pytaniem o to, jak chcesz przeżyć swoje życie. Przywiązanie do przeszłości i lęk przed przyszłością nie tylko determinują to, w jaki sposób dobieramy swoje rzeczy, ale także odzwierciedlają kryteria, którymi kierujemy się, dokonując wyborów w każdym obszarze naszego życia, w tym w relacjach z ludźmi i w pracy. Kiedy jeden z tych wzorców nie pozwala nam pozbyć się danej rzeczy, nie widzimy tego w danej chwili. Nie wiemy, co nas uszczęśliwia, nie wiemy, czego szukamy, nie wiemy, czego chcemy. Niepotrzebnie gromadzimy rzeczy i pogrążamy się fizycznie i mentalnie w zbędnych rzeczach. Najlepszym sposobem na znalezienie tego, co daje nam radość, jest pozbycie się tego, co zbędne. Nie będziemy musieli uciekać się do bezmyślnych zakupów czy wyjeżdżać na dalekie wyprawy.
Efekt sprzątania polega też na tym, że ludzie poznają, co to zaspokojenie. Po zakończeniu sprzątania zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze pragnienia się zmniejszyły. Mając dużo przypadkowych rzeczy, na przykład ubrań, ciągle chcemy czegoś nowego. Jeżeli zatrzymamy tylko to, co naprawdę kochamy, mamy poczucie, że mamy wszystko, czego nam potrzeba. Przyglądając się każdej rzeczy, konfrontujemy się z przeszłością. Jeżeli będziemy te rzeczy przechowywać w pudłach lub w szufladach, jeżeli się ich nie pozbędziemy, to te przedmioty będą nam ciążyły. Ten ciężar będzie odciągał od tego, co tu i teraz. Porządkowanie rzeczy tak naprawdę oznacza porządkowanie przeszłości. Podstawą podejmowania decyzji w tej metodzie są uczucia. I dlatego ta metoda jest taka skuteczna. Tylko Ty wiesz, w jakim otoczeniu będziesz czuć się dobrze. I dobór przedmiotów jest bardzo osobisty. Bałagan nie będzie powracał, bo sprzątasz według swoich standardów oraz według własnej metody. Uporządkowanie domu jest magią, która przynosi szczęście i pulsujące energią życie. Na dzisiaj tyle. Dziękuję Ci za Twój cenny, poświęcony mi czas. Mam nadzieję do zobaczenia. Zapraszam do subskrybowania kanału, do pisania komentarzy, do lajkowania. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.